Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty CHR. Pierwsza generacja Toyoty CHR pojawiła się w 2016 roku i była małym szokiem. Szokiem, bo chyba nikt nie spodziewał się, że mały miejski crossover będzie wyglądał tak odważnie jak na Toyotę, czyli na producenta, który miał dość grzeczne projekty, pomijając Priusa, który pojawił się chwilę przed CHR-em. CHR był zupełnie inny niż pozostałe modele i to głównie dzięki temu od razu zyskał sporo fanów. Po 7 latach od sprzedaży przyszła pora na drugą generację, która podobno była dużym problemem, bo z jednej strony 7 lat to bardzo dużo dla auta i CHR pierwszej generacji zaczął robić się przestarzały, a z drugiej strony wciąż jest najlepiej sprzedającym się autem w segmencie, m.in. w Polsce. Zresztą jest najlepiej sprzedający się od ostatnich 4 lat. Ale przyszedł ten moment i właśnie pokazuję Wam drugą generację CHR-a. Od razu widać, że jest to nowe auto, ale też od razu widać, że jest to CHR. Bryła pozostała niemal bez zmian i nadal mamy ten charakterystyczny tył, gdzie mamy jakby dwa spoilery. Z tym, że w nowym CHR-ze ten górny spoiler jest znacznie mniejszy i jakby podzielony na dwie mniejsze części. Podobno zmniejszenie spoilera było wymagane, żeby zmniejszyć hałas w kabinie, bo jednym z głównych problemów pierwszego CHR-a był właśnie hałas w kabinie. Teraz podobno ma się to zmienić, co oczywiście sprawdzę. Tylna szyba jest teraz pod jeszcze większym kątem i co dziwne, nie ma z tyłu wycieraczki. I to nawet w opcji jej się nie da dokupić. Z tyłu największa zmiana to sygnatura świetna z paskiem LEDowym przez całą szerokość plus ten mały napis Toyota CHR na środku. To naprawdę wygląda bardzo fajnie. Zresztą z przodu też duże zmiany i mamy takie agresywne światła, które wbijają się w maskę od boku. Podoba mi się to. Całe auto może się podobać, jest nowoczesne i co ważne, ponownie mocno się wyróżnia. Wyróżnia się też to dwukolorowe malowanie, które jest opcjonalne i które jest dość nietypowe. Nie idzie równo po liniach nadwozia, czyli na przykład po drzwiach, tylko jak widzicie idzie przez ich część. No wygląda to naprawdę ciekawie. Ciekawie też wyglądają klamki, które się chowają w nadwoziu. W poprzedniej generacji klamki tylne były ukryte wysoko, a teraz są na takiej samej wysokości jak z przodu, z tym, że są rozsuwane. Ciekawe, czy nie będą zamarzać w zimie. Problem, jaki znalazłem, to lakier, który jest po prostu źle położony. Z bliska wszystkie czarne elementy mają taką pomarańczową skórkę, czyli tak naprawdę defekt lakieru. Niestety, sprawdziłem kilka innych sztuk i na każdej na czarnym było to samo. Na innych kolorach tego aż tak nie widać, ale na czarnym mocno. Auto ma też trochę ozdobnych plastików na zewnątrz, które wyglądają jak wyloty powietrza, no ale niestety to taka ozdoba. Dobra, to rzućmy okiem na wymiary. Nowy CHR ma 4362 mm długości, 1832 szerokości oraz 1560 mm wysokości. Rozstaw osi to 2640 mm, a to oznacza, że poprzednia generacja była o 3 cm dłuższa, 4 cm węższa oraz 5 mm niższa. Rozstaw osi był dokładnie taki sam, czyli wymiary praktycznie się nie zmieniły, co też widać po bagażniku. I tutaj od razu pochwalę Toyotę, że wreszcie można otworzyć z kluczyka od razu bagażnik, nawet jak auto jest zamknięte, bo w innych, nowych modelach marki musiałem najpierw otwierać auto, a dopiero później klikać jeszcze raz, żeby otworzyć bagażnik. Kufer ma teraz 388 litrów pojemności dla wersji 1.8 lub 364 dla wersji 2.0. Poprzednia generacja miała kolejno o 11 i o 6 litrów mniej. Mała różnica, ale jednak jest. Ja testuję wersję 2.0 z opcjonalnym audio i wtedy bagażnik jest jeszcze o 14 litrów mniejszy, bo po lewej stronie mamy subwoofer. W ogóle tak samo jak i w poprzedniku, tak i tutaj odmiana 2.0 ma akumulator ukryty w bagażniku, podczas gdy wersja 1.8 ma go pod maską. Jak widzicie, pod podłogą jest mały schowek na zestaw naprawczy i klucze, a wszystko można oczywiście wymontować i nieco zwiększyć przestrzeń. W kufrze znalazłem też dwa haczyki na zakupy. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z poziomu kabiny i niestety po złożeniu mamy dużo uskok. Zresztą próg załadunkowy też jest dość wysoki. To wsiadamy do tyłu, gdzie podobnie jak i w pierwszej generacji, tak i tutaj, wcale nie jest tak łatwo wsiąść. Drzwi nie otwierają się bardzo szeroko, a otwór jest dość wąski. Trzeba nauczyć się wsiadać, bo ja na przykład ciągle zahaczałem stopą, a jak wysiadałem, to kolanami waliłem w drzwi. Po zajęciu miejsca okazuje się, że na nogi mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni, ale głową dotykam już dachu.
Z tyłu nie ma podłokietnika ani nawiewów, jest tylko jeden gazetownik i jedno złącze i nadal jest tam dość ciemno. Okna są wciąż dość wąskie i tak zamontowane, że dziecko, które tam będzie siedziało, no pewnie będzie mało widziało. No i najgorsze jest wykończenie drzwi, które jest super plastikowe. Tu wszystko jest z plastiku i wszystko jest twarde. Wskakujemy więc naprzód. Tu jest dużo wygodniej, a fotele są naprawdę bardzo fajne. Z tym, że w dwóch najniższych poziomach wyposażenia fotel wygląda delikatnie inaczej. Delikatnie, bo jak widzicie, no wciąż ładnie. Chociaż w moim egzemplarzu to ta wstawka pod zagłówkiem robi bardzo dobre wrażenie. I fotel bardzo łatwo ustawić i może być w pełni regulowany elektrycznie z pamięcią dwóch pozycji. Ale tylko dla kierowcy. Pasażera jest już manualny. Kierownica też jest regulowana manualnie, ale naprawdę szybko i łatwo przyjąć wygodną pozycję. Mamy to. Siwy, mamy to. To w takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na deskę, która teraz może mieć aż 3 ekrany. W podstawie każdy CHR ma teraz cyfrowe zegary, które znacie m.in. z Corolli czy RAV4. Oferują one mnóstwo widoków, mnóstwo personalizacji i są w miarę ładne. Poza oczywiście zmianą motywów jest też komputer pokładowy, czy możemy włączyć nawigację, multimedia, przepływ energii i tak dalej. Dalej na środku deski możemy mieć przeogromny ekran o przekątnej 12,3 cala, albo w podstawie nieco mniejszy, bo 8-calowy. I oba te ekrany skrywają ten sam nowy system multimedialny, który też możecie znać z RAV4, Corolli, czy nawet z Lexusów MX czy RX. System działa naprawdę bardzo szybko, chociaż moim zdaniem, mimo iż jest on nowy, to wygląda już nieco staro oraz wciąż brakuje mi widoku kilku funkcji naraz. Na przykład, żeby wyświetlić multimedia i nawigację na jednym ekranie, albo nawigację i komputer pokładowy. Na tak wielkim ekranie to aż się prosi o takie rozwiązanie. Świetnie za to, że do audio i klimatyzacji mamy fizyczne przyciski. Tak powinno być zawsze. Poprawiono też nieco jakość kamery i dodano też opcję z widokiem pod kołami. Co prawda, producent nawet nie podaje, jaki jest prześwit CHR-a, ale do pokonywania krawężników pod przedszkolem można włączyć taką kamerkę offroadową. No i ostatni ekran to opcjonalne lusterko cyfrowe. To oczywiście, jak komuś się nie podoba, to można szybko wyłączyć. To w takim razie sprawdźmy materiały. No cóż, jak słyszeliście, jest trochę twardych plastików i niestety bardzo mocno skrzypi ta pionowa deska na środku. I to też sprawdziłem w kilku egzemplarzach i zawsze był z nią problem. Plus za to, że praktycznie nie ma piano black. To w takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską również pewne zmiany. Wciąż w ofercie mamy dwa silniki, oba benzynowe, wolno ssące, połączone z hybrydą, czyli mamy 1.8 lub 2.0. Z tym, że teraz jest to już 5. generacja hybryd, w związku z tym moc wzrosła ze 122 do 140 koni dla odmiany 1.8 oraz ze 184 do 197 dla wersji 2.0. Dodatkowo pojawiła się opcja z napędem 4x4 dla silnika 2.0 i jest on rozwiązany za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego dla tylnej osi, który ma 40 koni i pomaga w gorszych warunkach. W gorszych warunkach, bo tak naprawdę osie nie mają ze sobą połączenia, więc to jest tylko taka pomoc. Ja jednak do testów mam odmianę bez 4x4, ale z silnikiem 2.0. Przyspieszenie do setki powinno teraz wynosić 8,1 sekundy, czyli jest lepsze o 1/10 sekundy względem poprzednika. Pora to sprawdzić. Niestety,
Jak widzieliście, trakcja, pomimo iż jest wyłączona, to tak naprawdę jest uśpiona. Stąd też są wyniki na poziomie 8,6 sekundy. To już lepszy czas jest, jak po prostu ruszymy z miejsca bez żadnego pompowania z hamulca. I wtedy czas to 8,5 sekundy. Widziałem jednak wyniki na innych kanałach, że jakbym pompował z hamulca, ale z włączoną trakcją, to da się zrobić czas 8 sekund. Niestety ja na to nie wpadłem, więc mój najlepszy wynik to 8,5 sekundy. Wystarczająco, chociaż jak na 200 koni, to liczyłem na złamanie 8 sekund. Ale tak jak mówię, do miasta wystarczy. A reakcja dzięki elektrycznym silnikom jest naprawdę bardzo dobra podczas ruszania z miejsca, nawet jak nie robimy tego tak wklepując pedał do podłogi. Tylko wiecie, takie zwykłe ruszenie i od razu silnik elektryczny nas lekko pcha. Jak widzieliście, reakcja na gaz jest z lekką zwłoką około 1 sekundy. I też jak słyszeliście, auto nadal wyje. Co prawda, wydaje mi się, że delikatnie ciszej niż poprzednik, no ale nadal czuć i słychać, że jest to ECVT. I niestety słychać, że jest to Toyota, bo auto nadal jest słabo wyciszone. Producent chwali się, że poprawił aerodynamikę i że szum został zmniejszony, ale ja wciąż miałem wrażenie, jakby przy wyższych prędkościach któreś drzwi nie były do końca domknięte. Do 100-110 km na godzinę jest naprawdę dobrze. Później zaczyna się robić głośno. Chociaż też nieco wpływa na to szklany dach, który jest opcjonalny i który ja miałem w swoim egzemplarzu. I to jest pierwszy raz w CHR-ze, gdzie mamy taki szklany dach, który nie ma osłony. Czyli mamy przyciemniane szkło, które nie ma przepuszczać mocno słońca i nie nagrzewać się. No cóż, auto testowałem podczas temperatur około 20-25 stopni i podczas mocnego słońca i faktycznie nie było czuć mocno od niego ciepła, ale nie wiem, jak by się to zachowywało w temperaturach na zewnątrz przekraczających 30 stopni. No i tak jak mówię, w CHR-ze może być przez ten szklany dach nieco głośniej. Głośniej, ale super oszczędnie. Tak, super oszczędnie, bo auto jest ekstremalnie oszczędne. Ale tak naprawdę ekstremalnie. Podczas pętli testowych, i to takich, które miały po 30 km z różnymi wzniesieniami i zjazdami, potrafiłem zejść do spalania na poziomie 3,5 litra. Była to jazda z prędkościami od 40 do 90 km na godzinę. W mieście da się też zrobić wyniki około 4 litrów, co jest genialnym wynikiem. W trasie oczywiście jest nieco gorzej i przy 120 auto pali około 6,5 litra, a przy 140 8,1. Bak paliwa ma 43 litry. Ach, jaki piękny dźwięk zamykania klapki. Miałem też przyjemność przejechać się odmianą 1.8 i tam spalanie na tej samej pętli było o 1/10, no 0,2 litra niższe, więc bardzo mała różnica, a w osiągach czuć, że 1.8 jest nieco słabsze. Chociaż z drugiej strony nie na tyle słabsze, żeby tym nie podróżować. Odmiana 1.8 robi 9,9 sekundy do setki, więc też nie jest to najwolniej. To, co się zmieniło w 5. generacji hybryd, to samochód zauważalnie częściej korzysta z silnika elektrycznego i my naprawdę w mieście jeździmy na nim znacznie dłużej. Zmieniło się też nieco zawieszenie, które jest sztywniejsze, ale nie twardsze. Auto świetnie wybiera nierówności i co ważne, prawie nie podskakuje na poprzecznych nierównościach. Miałem kilka tras z zakrętami i naprawdę bardzo przyjemnie jeździ się nowym CHR-em. Za to plus. Minus oczywiście za cenę. Jak każde nowe auto, taki CHR jest droższy niż poprzednik. Jego cennik zaczyna się od 140 tysięcy złotych za wersję 1.8 oraz od 166 tysięcy złotych za 2.0. Z tym, że 2.0 jest od razu z wyższym wyposażeniem, więc realna różnica to 9 tysięcy złotych pomiędzy 1.8 a 2.0. Jak chcemy mieć wersję z 4x4, to trzeba wyłożyć 176 tysięcy złotych, czyli dopłata to kolejne 10 tysięcy złotych. Najdroższa odmiana CHR-a kosztuje teraz 213 tysięcy złotych, a mój egzemplarz kosztował około 200 tysięcy złotych. Co ciekawe, w ofercie wciąż jest jeszcze poprzedni model, którego cena zaczyna się od 130 tysięcy złotych za wersję 1.8. Teraz dodatkowo jest też promocja, ale ja podaję ceny bez niej.
czyli różnica w cenie pomiędzy starą a nową generacją w tym samym wyposażeniu to 10 tysięcy złotych dla odmiany 1.8 i 15 tysięcy złotych dla wersji 2.0. No trochę sporo. Ale nowa CHR też zmieniła się sporo. Chociaż jak komuś podoba się bardziej poprzednik, to moim zdaniem naprawdę śmiało też można go jeszcze kupować. No chyba, że potrzebujecie nieco lepsze osiągi, bo tak naprawdę największa zmiana to nowa generacja hybryd, która dała lepsze osiągi i co dla mnie jest zaskakujące, jeszcze niższe spalanie. Ma też nadal ciasne, klaustrofobiczne miejsce z tyłu, słabe plastiki i słabe wyciszenie. Ale ma lepsze multimedia i wygląda nowocześniej i oryginalniej, i to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. A to, w połączeniu z bardzo oszczędną hybrydą, powoduje, że pewnie będzie hitem. Bo tak jak mówiłem, to auto jest kupowane głównie oczami. Cześć!